Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sprawdzę, jak wypada śrubokręt elektryczny Bosch Go, którego używam od ponad roku, w porównaniu z tanim chińskim odpowiednikiem, najtańszym jaki znalazłem na znanym portalu. Zobaczymy, czy droższy model uzasadnia swoją cenę, czy też budżetowy wkrętak może w zupełności wystarczyć, zarówno do majsterkowania, jak i elektryki. Na początek przyjrzyjmy się obu modelom. Bosch Go to narzędzie znane z precyzji, solidnej konstrukcji i ergonomii. I ten wkrętak to potwierdza. Materiały wysokiej jakości, przez co dobrze i pewnie leży w dłoni. Z kolei tani chiński wkrętak, choć zdecydowanie bardziej przystępny cenowo, nie wygląda źle. Jakość plastiku i spasowania na całkiem dobrym poziomie. I nie budzi wątpliwości co do jego trwałości, ale to śliski plastik i nie leży tak dobrze w dłoni. Bosch ma mechaniczne sprzęgło, pewniejsze, precyzyjniejsze, a tańszy regulację elektroniczną, która może zależeć np. od stopnia naładowania akumulatora. Inaczej jest też rozwiązane sterowanie. Tańszy ma dwa przyciski: wkręcanie i wykręcanie oraz przycisk regulacji mocy czy momentu. Dodatkowo ma podświetlenie. W Boschu mamy przełącznik kierunku z wyłączeniem, przycisk pracy oraz wykrywanie nacisku na bit. Wystarczy docisnąć i zaczyna kręcić. To może być bardzo wygodne, ale czasem też przeszkadzać. Czas na praktyczny test. Najpierw sprawdzę, jak oba narzędzia radzą sobie z kręceniem śrub w drewno. Będzie można porównać moc, moment obrotowy oraz jego regulację. Następnie sprawdzę w typowo elektrycznych zastosowaniach. Zobaczymy, czy różnice w regulacji mają realne znaczenie. Oba wkrętaki mają wystarczającą moc do wkręcenia wkrętów w drewno. Nawet sporych, nie mają z tym problemów. W przypadku Boscha gumowany plastik obudowy znacznie poprawia przyczepność. Wkrętak nie ślizga się w dłoni. Podobnie w plastik. W wielu przypadkach taki wkrętak mógłby zastąpić wkrętarkę. Warto jednak zwrócić uwagę na sposób trzymania i obciążenie dla naszych stawów. Zróbmy test regulacji momentu. Na początku tańszy wkrętak. Na minimalnym ustawieniu wkręca do końca. Przy wielu pracach może to być problematyczne. Zobaczmy Boscha. Tu możemy ustawiać znacznie mniejsze wartości i delikatnie wkręcać. To znacznie rozszerza zakres zastosowań, np. małe śrubki w sprzęcie AGD. Niedawno używałem go przy naprawie ekspresu do kawy i był to jedyny wkrętak, którego użyłem. W przypadku tańszego obawiałbym się o zerwanie delikatnych gwintów w plastikowej obudowie. Nie mam urządzenia do pomiaru momentu, ale postaram się to oszacować przy pomocy śrubokrętu dynamometrycznego, dokręcając śrubę. Nie będzie to dokładny pomiar, ale da nam jakiś obraz. Wcześniej zobaczmy, jak radzą sobie te wkrętaki z elektryką. Mam tu obudowę i aparaty na potrzeby testu. Zobaczcie, jak można dokręcać aparaty. W obu przypadkach było praktycznie dobrze. Wystarczyło odrobinę dociągnąć. Nie trzeba było dużo kręcić śrubokrętem. Tym razem oba wkrętaki poradziły sobie całkiem dobrze.
A jak wyglądają momenty dokręcania na poszczególnych stopniach? Duża różnica jest w zakresach ustawień. W Boschu mamy regulację przy mniejszych momentach, a w tanim regulacja zaczyna się od wyższych wartości. Co jest lepsze? To już zależy od zastosowań. Dlaczego ten wkrętak tak dobrze sprawdza się w elektryce? Zobaczcie. Ze względu na oświetlenie pokażę to na stole. W ścianie wygląda podobnie. Szybko, sprawnie, wygodnie. Bardzo przydatne urządzenie. Przy większej ilości gniazd czy łączników ułatwia i przyspiesza pracę. A co z tańszym? Minimalny moment dokręcania to ponad 1 Nm. Mam tu stary tani łącznik. Zobaczcie, co zrobił z gwintem. Do tego po prostu się nie nadaje. A który głębiej wkręci? Ustawiam na maksymalną siłę i wkręcam. Bosch wkręcił trochę więcej. Nie jest to duża różnica, raczej na granicy błędu i wpływu innych czynników. Można powiedzieć porównywalnie. Przyjrzyjmy się teraz specyfikacjom technicznym. Bosch Go ma nieznacznie lepsze parametry, prędkość obrotową i pojemność akumulatora. Nie są to jednak jakieś duże różnice. Maksymalny moment twardy mają praktycznie taki sam. Na papierze różnice są niewielkie, a w praktyce sami widzieliście. Główna różnica to sposób i zakresy regulacji momentu obrotowego. Regulacja w dolnej lub górnej części. Właściwie to można powiedzieć, że te wkrętaki dobrze się uzupełniają. Szkoda, że producenci nie podają danych o wartości momentu na poszczególnych zakresach. Tą samą metodą co wcześniej sprawdziłem, z jakim momentem udało się wkręcić śruby w drewno. Około 2,5 Nm. W obu przypadkach, podobnie przy dokręcaniu aparatu w rozdzielnicy. Podawane 5 Nm to moment tzw. twardy, czyli przy dokręcaniu ręcznym. Bosch Go ma wyższej jakości materiały, lepiej leży w dłoni, jest bardziej ergonomiczny i ma lepsze mechaniczne sprzęgło. Z tego powodu lepiej nadaje się np. do montażu gniazd, napraw elektroniki czy AGD, tu gdzie regulacja momentu w małym zakresie jest konieczna. Tańszy wkrętak też może znaleźć wiele zastosowań. Radzi sobie całkiem dobrze, ma porównywalny moment obrotowy, obudowa jak na tą cenę całkiem dobra, sztywna i spasowana. Brakuje mechanicznego sprzęgła, przez to jest mniej przewidywalny i nie nadaje się do niektórych zastosowań. Dzięki, że byliście ze mną podczas tego testu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.